Ostatnio w mediach zaczyna karierę robić prognoza ekonomistów Banku PKO, którzy doszli do wniosku, że ceny nieruchomości w Polsce będą nadal rosnąć, a przynajmniej tak piszą o tym dziennikarze. No i czy to jest prawda, no to zobaczymy za ileś lat, jak się ta prognoza zmieni, ale chcę tą prognozę omówić, ale też zwrócić uwagę na to, co dziennikarze troszeczkę uogólniając zbytnio przeinaczają. Trochę to jest ważne, bo na przykład z tej prognozy nie wynika, że wszędzie i w równym tempie w Polsce będą rosnąć mieszkania i znacie też z naszych poprzednich audycji, gdzie prezentowałem wykresy, linki na dole, odsyłam cen transakcyjnych, które pokazują, że wzrosty, na przykład procentowe, podkreślam, cen mieszkań w największych kilkunastu aglomeracjach Polski wcale nie są równe i na przykład Warszawa, która jest uważana za bardzo drogą lokalizację, to fakt, ale procentowo rośnie akurat w ciągu ostatnich lat dość wolno, a w każdym razie może poprawniej trzeba powiedzieć, wolniej niż inne mniejsze miasta. Warto na to zwrócić uwagę. Jeżeli w ogóle interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, pisz nam w komentarzach sugestie nowych tematów, zaglądaj na stronę cement24.pl, gdzie znajdziesz wiele kursów, na przykład online o nieruchomościach, a także te audycje wzbogacone o dodatkowe informacje, takie, których po prostu trudno byłoby przekazać w formacie filmu wideo. I odnosząc się do tej prognozy i tak od razu biorąc byka za rogi, jednym z tych stwierdzeń było powtarzanych przez dziennikarzy, że ceny nieruchomości we wszystkich dużych aglomeracjach będą rosnąć, bo prognoza demograficzna GUS-u pokazuje, że tam będzie przybywało ludności. No spójrzmy się na prognozę demograficzną GUS-u. To taka w wariancie średnim 2040 rok. No to widzimy miejsca, że ta przybywająca liczba ludności głównie koncentruje się w powiatach pod głównymi aglomeracjami, pod na przykład Poznaniem, a nie w samym Poznaniu. W Poznaniu według tej prognozy ma liczba ludności maleć, jeszcze bardziej malenie ludności w miastach widać w prognozie na 2060, a to były wykresy dla takiego średniego, przeciętnego wariantu rozwoju sytuacji demograficznej w Polsce, który generalnie, patrząc się na urodzenia, na bilans urodzeń i śmierci naszych takich rodowitych mieszkańców, nie patrząc się na przypływ imigrantów do Polski, no jest i tak w każdym wariancie pokazuje spadek i taką audycję kiedyś bardzo dużą, bardzo szczegółowo omawiającą ten raport zrobiliśmy, jest na kanale, też link na dole do tej audycji, żeby się nie powtarzać. No tak, ale co to oznacza? To oznacza, że może nie do końca prawdą jest to, że w tych dużych aglomeracjach ciągle będzie przybywać ludzi. To jest jedno. Drugie, co jest ważne z tymi dużymi aglomeracjami, to jest sytuacja, w której ceny w takich lepszych lokalizacjach wewnątrz tych aglomeracji bardzo mocno ostatnio urosły i mamy takie zjawisko, że ludzie zaczynają coraz częściej zastanawiać się, dobrze, a może ja kupię mieszkanie, ale w mieście satelickim, w miejscowości satelickiej, do której na przykład, czy z której mogę do pracy w tym dużym mieście w miarę łatwo dojechać. Czasami, w ogóle paradoks jest taki, że czasami na przykład w Warszawie to łatwiej jest dojechać do pracy w centrum spod Warszawy niż z jakiejś dzielnicy warszawskiej. Ta komunikacja bywa czasami lepsza właśnie spod Warszawy. No, komunikacja po prostu szynowa, omijająca wszystkie korki, bo nie tylko metro obsługuje Warszawę, ale też system kolei dowożącej ludzi do Warszawy. Skoro tam jest taniej i to znacząco taniej, to może tam mieszkać, tam są przez sklepy, cała cywilizacja, a pracuję w Warszawie, a tam mieszkam. I to się robi dość popularne, nie tylko w Polsce. Takie ruchy zostały zauważone również w tak bogatych krajach jak na przykład Niemcy. Ludzie po prostu przestają
móc sobie pozwalać, ich zarobki nie pozwalają, albo po prostu nie chcą płacić drogo i szukają tańszych lokalizacji, godząc się na jakiś dojazd, a ta komunikacja publiczna często się poprawia w wielu krajach, w wielu miastach Polski, tak więc ten trend może być silniejszy. Oczywiście to nie znaczy, że ja obalam całą prognozę banku PKO, bo jest wiele czynników, które oczywiście mogą pchnąć ceny w górę. Na przykład, jeżeli zaczną spadać stopy procentowe od kredytów tych zwykłych, już nie mówię o tych wspomaganych przez państwo systemami różnych rozmaitych dopłat, jak to było z bezpiecznym kredytem 2%, no to również ludzie będą mieli lepsze warunki do zaciągania kredytów, do kupowania. Nasze zarobki mogą rosnąć, inflacja sama w sobie również podbija ceny, więc na te warunki warto zwracać uwagę. Kolejnym czynnikiem, który może podbić ceny mieszkań, to są wymagania dotyczące energooszczędności nowo budowanych mieszkań. No one dotyczą nie tylko nowo budowanych, starych też, ale skupmy się na tych nowo budowanych i te wymagania po prostu podnoszą koszty budowy. Deweloper będzie musiał budować drożej. I tu jest też pytanie, bo wiele osób, w tym właśnie w innych krajach niż Polska, w Unii Europejskiej, zauważa, że te koszty mogą być tak duże, że nabywcy niezbyt łatwo będą mogli sobie pozwolić na kupowanie mieszkań. I to oznacza tak, ceny z jednej strony rosną, ale z drugiej strony jest mniejsza liczba potencjalnych nabywców mieszkań. A że mieszkać gdzieś trzeba, no to w tym momencie patrzymy się życzliwie na rynek najmu, który w Polsce na razie tak trochę przycichł, wynajem jest mało opłacalny, bo po prostu podaż tych mieszkań zrobiła się duża. Po drugie też przypomnijmy sobie, że nasz rząd, ten obecny, jego przedstawiciele ciągle zapowiadają budowę i rozwój budownictwa społecznego, budowanie mieszkań na przykład pod wynajem, mieszkań komunalnych, no w różnej formule, nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, bo też audycje o tym robiliśmy. I podaż tych mieszkań zdejmie parcie na mieszkania, na kupowanie nowych mieszkań albo na kupowanie mieszkań na rynku wtórnym. Częściowo może zdjąć, jeżeli ta podaż będzie duża. No i jeszcze wróćmy do tej liczby ludności i prognoz demograficznych. Nie wiemy tak naprawdę, jak wielki będzie napływ imigrantów do Polski. No bo jeżeli oni będą chcieli przyjeżdżać do Polski, no to po pierwsze będą musieli mieć powód, żeby wyjechać od siebie. Po drugie będą musieli postrzegać Polskę jako dobry kraj do osiedlenia się, kraj, gdzie jest jakaś praca. Tymczasem też słyszymy, że wiele firm, i to tak z różnych branż, zaczyna się z jakichś powodów wynosić z Polski za granicę. Czasami ma to miejsce w małych miastach, no dopiero co słynny przykład Andrychowa. Nie jest to jeszcze lawinowe opuszczanie Polski przez przemysł, ale te ruchy, można powiedzieć, zaczynają być niepokojące, bo no, mamy takie do czynienia, już jest tak droga energia, te płace Polaków robią się tak drogie, może warto gdzieś wynieść się z produkcją i to też nie jest dobre, a na pewno jeżeli nie będzie pracy, to nie będzie powodu, żeby tutaj przyjeżdżali migranci, no bo nie sądzę, żebyśmy wszystkich i nagle jakimś obdarowali ogromnym socjalem, tym bardziej, że w wielu krajach europejskich i innych, no to nastawienie do imigrantów robi się takie, powiedziałbym, coraz bardziej restrykcyjne. Zauważane są problemy związane z tym zjawiskiem. Nie chcę wchodzić w to szczegółowo, bo to nie jest audycja polityczna, ale warto zauważyć, że taka sytuacja istnieje. Co jeszcze może wpłynąć na przykład na popyt, ale i podaż mieszkań? Może wzrosnąć popyt ze strony tych, którzy byli obciążeni kredytami frankowymi, ale już je spłacili, albo wygrali proces z bankiem, albo nie, ale
też ta grupa będzie mogła sprzedawać mieszkania, więc nawet jeżeli będą oni chcieli zamienić jakieś jedno mieszkanie, kupić, a inne sprzedać, to często będzie taki bilans zerowy, bo oni po prostu jedno zwolnią, a inne kupią. Tak może być, więc to nie jest taki ogromny czynnik zwiększający nagle popyt na rynku, bo po co komuś 5 mieszkań? No, niektórzy chcą inwestować w mieszkania i żyć z najmu, ale tak jak powiedziałem ostatnio, na przykład ten najem to taka przeciętna inwestycja. Jeżeli oprocentowanie lokat będzie spadało, no to ten najem będzie coraz bardziej, znowu będzie odzyskiwał na znaczeniu, ale na to musimy jeszcze trochę poczekać. Do czego to prowadzi? To wszystko prowadzi do tego, że sytuacja w nieruchomościach jest po pierwsze skomplikowana, niepewna. Są czynniki, których nie możemy przewidzieć. Nie wiemy, jak się skończy wojna na Ukrainie na przykład i czy się skończy, ale mamy te czynniki, których jedne mogą pchnąć rynek w górę, jedne w dół, a po drugie mamy do czynienia z ogromną lokalnością i takim rozwarstwiającym się rynkiem. We wszystkich tych powiatach czy tych lokalizacjach, w których pokazywałem, że tam będzie ubywać mieszkańców, no to raczej nie ma specjalnie dużego impulsu do wzrostu cen. Oczywiście może się nagle okazać, dobrze, ale w danym powiecie zostanie wybudowana jakaś fabryka albo baza wielka wojsk, na przykład amerykańskich, no to tam takie czynniki z pewnością targną nieruchomości w górę. Pytanie, co się stanie na przykład z centralnym portem komunikacyjnym. Będzie on wreszcie, czy nie będzie? No to przecież też w koło ci ludzie, którzy, jeżeli ten port by powstał i te całe centrum tam było, jakieś logistyczne magazyny i tak dalej, no to ci wszyscy ludzie, którzy tam pracują, będą też musieli gdzieś mieszkać. To znaczy, że oni będą tworzyli popyt na mieszkania i to będą często nowi pracownicy. Przecież taka zakładana na poziomie 40 milionów, czy tam iluś roczny transfer pasażerów przez ten port, no to policzcie sobie, ile to jest tysięcy ludzi dziennie i ile na przykład tysięcy posiłków dla tych ludzi trzeba przygotować, bo oni często albo czekając na samolot, albo lecąc w metodzie takiej przesiadki, traktując ten port jako hub, będą gdzieś musieli coś zjeść. No chociażby tylko tyle, a nie tylko tyle, bo jeszcze większe inne potrzeby są. Krótko mówiąc, jeżeli chcesz gdzieś inwestować, analizuj przede wszystkim perspektywy danej lokalizacji i do takich artykułów dziennikarskich szczególnie podchodź z pewną rezerwą, bo powiem, nawet czasami dziennikarz, pisząc artykuł na jakiś temat, no ma intencje dobre, relacjonuje jakiś dość mądry raport, ale czasami, ponieważ go chce skrócić, gdzieś w tych skrótach robi się jakieś przekłamanie, no i tak wychodzi, że zapowiedziano wzrosty i w ogóle, że duże aglomeracje, wszystkie będą rosnąć w ludność. Co pokazałem wcześniej, wcale nie jest takie oczywiste, a przecież w perspektywie tych 20 czy tam nawet 40 lat, 30 paru do 60 roku, no to wiele się może zmienić zarówno w polityce, jak i w gospodarstwie. Może przyjdą jakieś nowe wynalazki, zupełnie zmienimy sposób pracy i zupełnie zmieni się w związku z tym rynek nieruchomości. Jeżeli interesują Ciebie trendy na rynku nieruchomości, no to subskrybuj nasz kanał. Teraz być może zrobimy kolejną audycję dotyczącą tematu, jak starsze osoby mogą wyjąć pieniądze z nieruchomości, niekoniecznie zresztą starsze, wyjąć pieniądze z nieruchomości po to, żeby poprawić sobie warunki życiowe. Zapraszam na tą audycję. Piszcie nam również pytania o odwrócone hipoteki, o
renty, przekazanie im mieszkania za rentę. Jeżeli takie pytania napiszecie, to postaramy się w tej audycji, którą dopiero będziemy za kilka dni nagrywali, uwzględnić Wasze pytania. Zapraszam do wchodzenia na stronę symen24.pl. Cześć, trzymajcie się.